Cześć, witajcie moi mili, moi ulubieni. Dzień dobry, dobry wieczór. Tematem dzisiejszego odcinka będzie moja matura, jak wyglądało do niej przygotowanie do mojej matury oraz jak wyglądały moje studia inżynierskie. A więc ja pisałam maturę z rozszerzonej biologii, chemii i matematyki. Moje przygotowanie z matematyki opierało się, że miałam korepetycje z matematyki raz w tygodniu oraz raz w tygodniu chodziłam na konsultacje w szkole z moją nauczycielką. Z chemii było podobnie. Też miałam korepetycje raz w tygodniu, tylko że z matematyki one trwały 1 godzinę, a z chemii trwały 3 godziny. 3. To było masakra. I też chodziłam na konsultacje z moją nauczycielką oraz w tygodniu robiłam około pomiędzy 50 a 70 zadań na tydzień. To jest mega dużo. A z biologii to chodziłam tylko na korepetycje. No i też jako zadanie domowe w tygodniu robiłam arkusze maturalne. I w klasie maturalnej dla mnie standardem było, że siedziałam do późna w nocy. To była masakra. Mój nauczyciel z korepetycji z chemii powiedział, że jakbym zasypiała, robiąc zadania z chemii, to zawsze mogę dać do miednicy z wodą lód i tam dać stopy i to będzie mnie pobudziać. I ja mam takie, ale dało mi się bez tego robić. To była masakra. Nie dość, że do późna siedziałam i się uczyłam, to rano o 5 wstawałam na te konsultacje w szkole, a tu jeszcze jest dojazd, to było masakra. I tylko w niedzielę mogłam się wyspać. Tak, to było okropne, bo w sobotę miałam na 7 busa do innego miasta, bo w sobotę miałam właśnie korepetycję z chemii w innym mieście i trzeba było dojechać 2 godziny w jedną stronę. To była masakra. Cały dzień poza domem. To było też bardzo wykańczające, więc w sobotę już nic nie robiłam poza tej właśnie korepetycjami. To po prostu skupiałam się na odpoczywaniu, zjedzeniu obiadem z rodziną, więc I niestety to było tak dla mnie wykańczające, że miesiąc przed maturą to już tak się tym włączyłam, tak byłam przetrana, że po prostu już nie dałam rady się uczyć. Nie, to było dla mnie zbyt dużo. I sobie zamiast uczyć się, przeglądałam sobie YouTube'a, jakieś różne filmiki, ale w końcu się ogarnęłam, miałam takie, nie, muszę się wziąć za siebie, wziąć się za naukę. No i starałam się uczyć. Ale to było takie trudne, ja nie mogę. Dla mnie to jest wspomnienie o tym, to jest jak wspomnienie z jakiegoś okropnego snu, więc nie wiem. Tylko tutaj do tego wracam. Tak, to już nie chcę do tego wracać, nie. Chcę żyć dalej swoim życiem studenckim, pięknym. A więc jak napisałam maturę z biologii napisałam na 60%, więc jest nawet dobrze. Maturę z chemii napisałam na 40%. Z matematyki nie pamiętam, bo matematyka to była taka jakby trochę zapchaj dziura, bo aplikowałam na prawie wszystkie uniwersytety, gdzie była weterynaria, a maturę z matematyki miałam właśnie jako taki trzeci przedmiot do Uniwersytetu w Olsztynie, bo tam były wymagane 3 przedmioty. A tak to wszędzie, biologia i chemia były wymagane. Jedynie, gdzie nie aplikowałam, to do Warszawy, ponieważ, jak wiadomo, stolica jest bardzo droga. I miałam świadomość, że nawet jak się dostanę do stolicy, to trudno byłoby mi się tam utrzymać, więc
to były takie niepotrzebne, niewydane pieniądze, według mnie. I tak, po maturze, po tym całym stresie, całym tyraniu, w tych całych staraniach, tych całym stresie jest najpiękniejszy moment. A więc 5 miesięcy wakacji. To jest naprawdę... To jest piękne. Tak, jest to najwspanialsza część uczenia się. Najwspanialsza część życia. Ja chciałam na te 5 miesięcy wakacji znaleźć jakąś pracę i sobie zarobić na studia, ale z tego co pamiętam, to udało mi się znaleźć pracę na ostatnie 2 miesiące, więc głównie sobie odpoczywałam i rekompensowałam sobie ten czas, który spędziłam na naukę, właśnie na odpoczywaniu, na odstresowaniu się, więc no. I no, ja chciałam się dostać na studia weterynaryjne i powiem tak, jak liczycie, że dostaniecie 60% z biologii, to będzie za mało, żeby się dostać. No niestety potrzebowało trochę więcej. Ja byłam w Krakowie i we Wrocławiu, jak dobrze pamiętam, na liście rezerwowej, więc no, pożegnałam się z tym. Na szczęście, jak aplikowałam na studia, to w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym jest tak, że jak aplikujecie, to dajecie tylko jedną opłatę i możecie aplikować na tyle studiów, na tyle kierunków, ile chcecie. Na wszystkich innych kierunkach, jak aplikujecie, to jak chcecie aplikować na 2 kierunki, to musicie podwójnie płacić. I mam takie, tam dla pewności sobie zaaplikuję na zootechnikę, fajnie brzmi. Nie wiem co to jest, ale aplikuję i mam takie, na szczęście na nią aplikowałam i no, poszłam na zootechnikę. No, żeby nie zmarnować sobie roku. Mama mi mówiła, że mogę sobie zrobić rok przerwy, żeby uczyć się i jeszcze raz napisać maturę z biologii i chemii. Ale ja miałam takie, wtedy już nie chodziłabym do szkoły, ale to było dla mnie tak wykańczające, tak obciążające psychicznie, że stwierdziłam, nie wolę już chodzić na tą zootechnikę, byleby nie powtarzać tego znowu. I że to jest w ogóle zootechnika. Zootechnika jest podobna do weterynarii, też to jest praca ze zwierzętami, też się uczymy o zwierzętach, tylko zamiast uczyć się jak je leczyć, głównie skupiamy się na tym, jak zapobiegać chorobom, jak skupić się na ich profilaktyce, czyli zapobieganiu chorobom, na ich zdrowym żywieniu i jakie są przedmioty na zootechnice. Na przykład jest weterynaria, jest żywienie, są też poznawanie poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Ja niestety miałam też przedmioty z ryb, niestety. Teraz też mam przedmioty z ryb, też niestety. I jakie są takie przedmioty, które przesiewały studentów? Są. Głównie na pierwszym roku. A więc na anatomii, na chemii kilku osobom potknęły się nogi. Ale takim przedmiotem, takim final bossem, takim, który zadaje 100% obrażeń, była biochemia. To było trudno. Ja w pierwszym terminie oblałam. Na drugi termin już tak się źle psychicznie czułam, że nie poszłam na niego ze stresu. No i poszłam na trzeci i miałam takie... Nie poszłam na drugi, więc się zmotywowałam, przysiadłam, uczyłam i na szczęście zdałam w trzecim terminie. Wiem, że wiele osób nie zdało w trzecim terminie i musiało wziąć sobie warunek z tego, czy jakoś tak.
i musiało pisać w kolejnym terminie, więc szapoba dla nich. Ja bardzo się stresowałam, że będę musiała wziąć z tego warunek, ale na szczęście się udało. I będziecie się zastanawiać, a czy na moich studiach, na zootechnice, uczymy się biologii? Nie. Możecie się zapytać, dlaczego uczymy się chemii? Nie wiem. Nie wiem, taki po prostu miałam program studiów. Tak odgórnie było. No tak, po prostu. Boże, jaka powiedziałam. Na studiach zootechniki jest nie weterynaria, niestety, tylko jest anatomia. Jest też nie fizjologia, tak, fizjologia, nie filozofia, tylko fizjologia, więc są takie przedmioty. I no, na pierwszym roku musicie mieć świadomość, że to będzie taki przesiew, więc będzie trudno, ale spokojnie. Ja na przykład z anatomii, jak kończyłam, a to kończyłam pod wieczór i zawsze jak wracałam do akademika, to otwierałam książkę, powiem tak, książkę z anatomii musicie mieć. Czy to w PDF-ie, zhakowaną, cokolwiek, ja sobie jakąś, nie, ja sobie ją pobrałam z internetu PDF. I pożyczałam od znajomego, pożyczałam od znajomego, bo jestem po technikum weterynaryjnym, też miałam anatomię, więc mogłam korzystać z swoich notatek z technikum, pożyczałam sobie od niego książkę z anatomii, więc sobie zawsze po danym temacie zawsze sobie wracałam do tych moich notatek, wracałam sobie do tej książki, czytałam sobie dany rozdział i tak sobie robiłam powtórkę. Też, no, anatomia jest trudna. Co prawda na zootechnice będziecie mieć to w okrojonej wersji, nie będzie to tak skomplikowane jak na weterynarii, ale i tak będzie trudna. I jeśli jesteście po technikum, to wiecie, że macie cały rok, no u mnie było tak, że jest anatomia w praktyce i w teorii i na spokojnie się przechodziło z jednego układu do drugiego układu, tak na spokojnie przez cały rok, a tutaj nie, tutaj jest torpeda, tutaj normalnie jedne zajęcia to jest jeden dany układ. Pierwsze zajęcia, tak pamiętam, to był układ kostny, potem jest kostny i ruchu, potem jest układ skórny chyba, potem jest trawiany i tak dalej. Tak, to jest normalnie jak strzały z karabinu. Więc trzeba się uczyć systematyczności. Naprawdę na pierwszym roku systematyczność, jak mówicie, ale nie jestem systematyczny, to musicie to zmienić. Ja też nie. Ja w technikum też się nie uczyłam systematycznie. Się zaczęłam uczyć systematycznie na anatomię. I musicie mieć takie jakby taką trójcę świętą, że z danych przedmiotów możecie sobie zrobić 3, albo tak jak ja z jednego, znaczy z najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych przedmiotów sobie uczycie się na bieżąco. Wtedy jak będzie zaliczenie, jak będzie kolokwium, jak będzie egzamin, wtedy już nie będzie taki stres, że o nie, teraz wszystko w jedną noc muszę wpakować do głowy. Nie, będziecie na spokojnie do tego podchodzić, będziecie mniej zestresowani, więc naprawdę myślicie logicznie, sobie tak przekalkulujcie w głowie, co najlepiej zrobić. Też, o Jezu, dobra, też co wam tak powiedzieć mądrze? No, fizjologia też będzie trudna. Ja się nie uczyłam fizjologii na bieżąco. Czy poprawiłam fizjologię? Chyba na drugim terminie, ale nie jestem pewna. Więc też miałam przedmioty z roślin, na przykład podstawy PPR, podstawy produkcji roślinnej. I ja na egzaminie strzelałam. To było takie okej.
No, to nie jest dobre, ale tak po prostu udało mi się wystrzelać. Ale nie polecam tego. Jednak lepiej się przygotować do tego. Też co by wam powiedzieć? Są różne koła naukowe. I ja zawsze myślałam, że to będzie wyglądało tak, że będzie trzeba chodzić na ustalone godziny, na ustalone spotkania. A tu jest tak, że możecie się umówić z prowadzącym tego koła naukowego, że czy mogę pomóc w jakichś badaniach, czy mogę sobie coś porobić i się tak indywidualnie się można umówić z tym prowadzącym, więc tutaj właśnie duża elastyczność, też tutaj dużo rozwoju, możliwości wjazdu na konferencje, więc naprawdę polecam wam iść na koło naukowe. Wiem, że na moim uniwersytecie działają prężnie koła naukowe, więc no ja chciałam mi należeć, ale no trochę jestem odludkiem, tak? No i no wiem, no muszę coś, no chciałam coś z tym porobić, więc powiem tak, jak włączę się w jakieś koło naukowe, będę wam dawać różne z tego jakieś smaczki, jakieś tam, czy warto. No myślę, że warto, bo wiele osób z mojej grupy chodzi na koło naukowe. Też wiem, że jak jesteście czymś zainteresowani, to jest możliwość, żeby oddolnie powstało koło naukowe. Tak właśnie powstało koło naukowe z ryb. Więc naprawdę rozwijajcie się, uczcie i do zobaczenia.